Zestawienie bez tego zapachu, zestawienie o mocarzach i killerach bez tego zapachu, nie wchodzi to w grę, kochani. I wiecie, co wam powiem? Że ta nowość z tamtego roku to jest też killer. Witam was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam was dzisiaj na mainstreamowych killerów, mocarzy, które ciągną się ogonem, które pozostają, nawet jak wyjdziecie, które każdy czuje z daleka i które przede wszystkim są bardzo, bardzo też trwałe, nie tylko projektujące. Zapraszam was. No to lecimy z tym całym zestawieniem. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o mainstream, to nie mam nigdy problemu ze znalezieniem takich zapachów. One na ogół są zbudowane na słodko, a słodkie zapachy potrafią mieć ogon, jakich mało, bądź zbudowane na róży, a róża też potrafi mieć ogon i to niezły. Dzisiaj wam podam też przykład zapachu niesłodkiego, kompletnie, wręcz suchego, ale ogon ma i trwałość przekroczyła wszelkie moje oczekiwania. Więc zacznę może od tego właśnie zapachu. Od zapachu, który mnie zszokował, jest wyjęty na ten miesiąc i zaskoczenie, kiedy go użyłam, globalne, było ogromne. Chodzi o Guerlain, o Allegoria Absolu Tabak Sahara. Jak go ubrałam, nie spodziewałam się, że te parametry będą takie genialne. I kiedy go nosiłam, to wiecie co, momentami miałam wrażenie, że to połączenie piasku z tym tytoniem daje taki trochę herbaciany wydźwięk. To jest zapach przepiękny. Naprawdę ten zapach mnie uwiódł. To jest zapach, który mogłabym nosić codziennie, który absolutnie nie jest moim zdaniem dziwny. Jest w pewnej konwencji, o tak bym bardziej ujęła, jest w pewnej konwencji, która się może podobać komuś bądź nie, ale to nie jest nadal w moim odczuciu zapach dziwny. Jego parametry mnie zcięły, po prostu oszołomiły, ponieważ on utrzymywał się następnego dnia jeszcze po prysznicu, na włosach, cały czas go czułam, na ubraniach pachnie już od tygodnia, cały czas musiałam wyprać te ubrania, bo co nie zaaplikowałam, to i tak głównie czułam jego, więc naprawdę genialne parametry. Ja wam się przyznam, że mam 4 zapachy, jeżeli chodzi o tę Allegorię Absolu wersję, czyli tą ciemniejszą, że tak powiem, właśnie taką niby intensywniejszą. Tam są też różne dziwniejsze zapachy, nie takie świeżaki. Mam 4 zapachy z tej linii i ten to jest po prostu mistrz nad mistrzem. Jestem zachwycona, że go kupiłam, jestem szczęściarą, naprawdę tak się czuję, kiedy go noszę, jest fantastyczny. To też jest zapach wyciągnięty na ten miesiąc, niejako na gorąco wam o tym mówię. Ponieważ Q w wersji Intense właśnie sobie wyciągnęłam na ten miesiąc, żeby go ponosić chociaż trochę. No i zobaczyć, którą wersję lubię. Tu ten początek jest dla mnie jednak dziwny i przez ten początek muszę przebrnąć, ale później pachnie jak Q, tylko intensywniej. O ile uważam, że podstawowa wersja też mogłaby się tu znaleźć, bo ma genialne parametry, to ten zapach czuć jeszcze następnego dnia, a ogon, jaki zostawia po sobie, jest ogromny, ponieważ jak wchodzę do windy, to i później gdzieś wychodzę, to ludzie się mnie pytają i mówią, ach, to ty byłaś w windzie, to tobą tak pachniało. Więc to oznacza, że to zostawia za sobą niezły ogonek. Zapach, jeżeli wam się spodoba, a to jest jeden z moich ulubieńców mainstreamowych, to myślę, że będziecie parametrami zachwyceni. Tu bitwa 2 zapachów, 2 alienów, Extra Intense i EDP. Otóż one oba są projektujące, ale co do trwałości, chyba wygrywa ta tuberozowo-jaśminowa odsłona tego aliena, ponieważ
Przyznam się Wam, że czułam go też następnego dnia, a tego raczej tak nigdy nie wyczuwałam. Natomiast jeżeli chodzi o projekcję, oba krzyczą. Są to zapachy krzyczące, dające o sobie znać. Nie trzeba się za blisko do nikogo przytulać ani przechylać, żeby poczuć te zapachy. Je naprawdę czuć z daleka. I jeżeli mam być szczera, to w takich zestawieniach Mugler zawsze wygrywa. Co byście nie powiedzieli, jego zapachy, może inaczej, zapachy tej marki są po prostu mocarzami. Z tym, że zaznaczam, nie gwarantuję tego przy najnowszych wypustach. Ale Extra Intense to jest stosunkowo nowy wypust i ma parametry genialne. No przecież mówię o Muglerze, no to muszę też powiedzieć o tych zapachach. I też pokażę Wam jako dwa, ponieważ to są Angele, ale to są totalnie inne Angele. To jest Angel Nowa, a to jest Angel EDP. EDT już nie ma takich parametrów, ale EDP to czuć po prostu, no zostawia ogon. Zdecydowanie każdy wie, że Wy to Wy. Swego czasu, zanim poznałam Angelka Nowego, to tak naprawdę trochę go traktowałam jak mój signature. Bardzo lubiłam to, że mój mąż uwielbia ten zapach, bardzo lubiłam to, że faceci fajnie reagują na ten zapach i bardzo lubiłam to, że wystarczyło 2 razy się psiknąć i przez cały dzień nie musiałam się już zastanawiać, czy pachnę. Nie dosyć, że ja, to wszyscy dookoła też wiedzieli, że pachnę. Ale kiedy poznałam Angel Nową i poznałam, że malina może pachnieć na 100 kilometrów, no to się zakochałam w tym. Ale teraz mamy dużo malin. Mogłabym równie dobrze tutaj podać Aliena Palpa malinowego, ale zdecydowałam się jeszcze powiedzieć Wam o innej malinie, bo ile mogę gadać o Muglerze? Zestawienie bez tego zapachu, zestawienie o mocarzach i killerach bez tego zapachu, nie wchodzi to w grę, kochani. To musi być w tym zestawieniu. Libre w wersji Intense. Zapomniałam w ogóle w tych zapachach o flankerach powiedzieć, że tak naprawdę ja wolę tę wersję od wersji podstawowej. Zapomniałam jakoś o tej linii. Nie wiem dlaczego. Testuję właśnie, bo dostałam od Joli, dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie, Flower and Flames. I zobaczymy. W każdym razie jest też taka wersja Vanilla Couture, której bardzo myślałam, ale słuchajcie, jest tak droga, że wybaczcie mi, ale ja na mainstream nie wydam tyle pieniędzy. Jest tyle pięknych zapachów, że mi po prostu na mainstream szkoda jest takiej kasy. Tym bardziej, że jeżeli mam wybór kupić jakiś flanker stosunkowo nowy, linii mainstreamowej, jakiejkolwiek, to wolę wydać te pieniądze na jakiś unikat Guerlaina, bo to mniej więcej z tej linii Le Legender, która się teraz zmieniła, no i często to są troszeczkę inne zapachy, inne parametry, a unikaty nadal można gdzieś dostać i nawet powiem Wam, że na fakturę udało mi się. Dlatego, no właśnie, wiecie, to są zawsze wybory. Nie można mieć wszystkiego, trzeba się na coś decydować. Ale jeżeli mam być z Wami totalnie szczera, to on zostawia ogon 100 razy większy od podstawowej wersji. To jest po prostu wersja Intense. Jak się nazywa, tak robi. Przepiękny i jeżeli ktoś lubi taką wanilię z lawendą, ale nie każdy się z tym lubi. Natomiast na pewno, jeżeli ktoś tego zapachu nie lubi, a inna osoba go na sobie ma, to się od tego zapachu już nie uwolni. I wiecie, co Wam powiem? Że ta nowość z tamtego roku to jest też killer. I to naprawdę ogromny. Coach Gold. No możecie być w szoku. Za niewielkie pieniądze możecie mieć piękny waniliowy zapach. Bardzo ładny waniliowy zapach, wręcz taki troszkę pudrowy. To jest taki zapach, który nie jest za słodki. To jest taka wanilia
troszkę może nawet bardziej bym powiedziała sensualna. Ona niby jest taka na pograniczu Libr i nie wiem, na przykład D1. Chociaż tu ani w tym ja za bardzo pudrowości nie wyczuwam. Tu jednak czuć tę pudrowość. Ale powiem Wam szczerze, że jego parametry to są po prostu genialne. On się ciągnie ogonem, on zostawia po sobie ślad, osiada się na wszystkim, co jest z boku, obok Was, wyperfumowanych, no i ma genialną trwałość. Tego gagatka to chyba nie muszę Wam przedstawiać, bo wydaje mi się, że już Elisab jest wystarczająco osławione, a już Girl of Now Forever to jest osławione przeze mnie. Ten słodziak z kolei to jest po prostu masterpiece killerowania. Naprawdę zapach z ogromną projekcją, ogromną i ogromnym ogonem. Wypełnia sobą całe pomieszczenia, pozostaje w nich długo i nie pozwala o sobie zapomnieć. To jest słodziak, ale taki, wiecie, piękny, owocowy. Nie wiem, on ma coś w sobie tak... To jest wszystko, oczywiście siedzi na wanilii, ale to ma w sobie coś takiego też dla mnie i kobiecego, i intrygującego. No taki mainstreamowy, bardzo fajny i przykuwający uwagę zapach, którego mój mąż nie znosi. To jest stosunkowo nowy zapach mojej kolekcji. Zdecydowanie jest to ogoniasty egzemplarz. A Very Good Girl od Caroliny Herrery. To jest malina, ale taka soczysta, taka wybuchowa, taka wręcz ślinianki pracują. Bardzo projektujący zapach, niebywale projektujący zapach, mocno, dobrze utrzymujący się. Bardzo ostatnio lubię tak się perfumować właśnie tutaj pod uchem. Kiedyś nie zwracałam tak uwagi, wiecie, po prostu perfuma i poszła. A teraz nie, teraz staram się tu psiknąć raz i ewentualnie na ciuch, na ubranie. Chyba że jest to stricte olejkowa formuła, nie ryzykuję wtedy. Ale jeżeli zapach projektuje z tych miejsc, wystarczy, że się tu popsikam i wiem już, że ludzie się pytają i zwracają uwagę i mówią, wiecie, ja chodzę z psem. Mnie cały czas ludzie teraz zaczepiają. Ja mogę Wam dać feedback teraz tak naprawdę o każdym zapachu, który noszę, bo ja z nimi chodzę z nimi, oni ze swoimi psami, mój się z nimi bawi, więc stoimy, gadamy. Ja wiem, co się komu podoba. Teraz to ja mogę Wam wszystko powiedzieć. I wiem, co projektuję, bo często wchodzę z nim do windy właśnie, bo on ma problemy z tą nogą cały czas. Po schodach tak nie za bardzo, więc windą wjeżdżamy. Schodzi ze schodów, ale już wejść ma lekki problem. Uważa na tę nogę bardzo. I w związku z tym wchodzimy te pięterko, przejedziemy windą. No i jak w windzie po mnie zostaje ślad i mnie zaczepiają, że to ja pachniałam, tak? No to słuchajcie, to jest feedback najlepszy, jaki można mieć o perfumach. To wiadomo, że to po prostu jest ogoniaste i tyle. I to jest bez dwóch zdań przepiękny zapach i turbo mocarny. Zostały nam jeszcze 3. Także zostańcie do końca, bo warto. Valentino Donna Born in Roma Extra Dose. Tak, ja prawie już tego zapachu nie mam. No, żeście wykupiła oczywiście. Ponieważ jeszcze Purple Melancholia nie mam aż tak dobrze przetestowanego, jeszcze go tak globalnie nie nosiłam, a ten nosiłam. No i to jest jeszcze, chociaż ogólnie cała ta linia jest bardzo projektująca i bardzo trwała, to ta Extra Dose, przez to, że tu jest dowalone wanilii, ta wanilia krzyczy. To jest bardzo sensualny zapach. Dla mnie jest wybitnie sensualnym zapachem. Ale powiem Wam szczerze, ja się tak super czuję w takich czasami właśnie zwykłych waniliowych zapachach. Człowiek czasami potrzebuje tego mainstreamu, chociażby po to, żeby, nie wiem, wspomnieć coś. Wszyscy zaczynaliśmy od mainstreamu. Jeżeli ktoś zaczynał od razu od niszy, to szacunek, bo ja byłam uprzedzona do niszy. Ja teraz kocham, ja uwielbiam wydawać pieniądze na niszę. Jestem z Wami totalnie tutaj szczera
I na live'ach też zawsze Wam mówię, jak jest. Jak mam wydać 600 zł na 100 ml jakiegoś mainstreamowego, to wydam te pieniądze na jakiś niszowy, bo po prostu tam dostanę coś więcej, coś intrygującego, innego, ale zawsze wracam do mainstreamu. Nie ma takiej możliwości, żeby jakby te zapachy kompletnie mi się znudziły, bo ja czasami potrzebuję po prostu ładnie pachnieć i mam od tego niesamowite zapachy właśnie Guerlaina chociażby, ale czasami potrzebuję takiego słodziaka i po prostu ładnie, przyjemnie pachnieć. A najfajniejsze jest czasami właśnie to, że mamy jakiś ukochany zapach z niszy, ale on nie jest tak projektujący. On może jest długotrwały, ale nie daje takiej projekcji jak niektóre zapachy z mainstreamu. Dlatego postanowiłam zrobić o mainstreamie właśnie film, bo nie bójcie się, to, że ktoś kocha niszę, to nie znaczy, że mainstream już totalnie odszedł w dal. Nie odszedł, a to jest mocarz i to potężny. Kolejny mocarz, nadmocarze. Czy ktoś tutaj się ze mną nie zgodzi, to ja będę bardzo ciekawa. Jeżeli chociaż jedna osoba z Was tu zebranych, która właśnie ogląda ten film, dla której ten zapach nie ma żadnych parametrów albo ma bardzo marne, proszę Was, napiszcie to. Jestem bardzo ciekawa, bo chodzi o Versace Crystal Noir. Czy ktoś taki jest, dla kogo te parametry są słabe? Ponieważ wiecie co? To jest po prostu dla mnie zapach z ogonem kobiecy, sensualny. Można też powiedzieć inne słowo na S, to sobie dopowiedzcie. To jest zapach, który naprawdę nie zdarzyło mi się, żebym przeszła obojętnie, jeżeli ktoś tym zapachem pachnie, to po pierwsze. A po drugie, żebym ja była niezauważona, kiedy tym zapachem pachnę. Raczej unosi się wręcz jakaś aura tego zapachu. No on jakby, wiecie, taką zadymę robi wokół Was. Jest mega projektujący, zauważalny, nie jest to zapach cichy. Jak chcecie, dziewczyny, krzyczeć, iść na randkę i powiedzieć, że jesteście kobietami z jajem, ale przy tym pięknymi i takimi sensualnymi, to kupcie sobie Crystal Noir. No chyba, że Wam samym ten zapach się nie spodoba. Wtedy zostaniecie z nim na wiele, wiele godzin, no i Wasz nos będzie cierpiał. I ostatni zapach, ale to ma parametry genialne. Idol. To jest zapach Lancôme i ja mam w wersji Intense. I to jest turbomocna wersja. To jest turbomocna wersja. To jest taka róża, słuchajcie, mydlana, więc nie każdemu te Idol przypadają do gustu, bo trzeba lubić taką mydlaność zapachów, ale też znam wiele osób, które ogólnie za czystościowymi przypadają i taka mydlaność im się z tym kojarzy. To po prostu może nie siedzieć u każdego. Może nie każdemu się spodobać przez to, ale nie zawiedziecie się parametrami. Nie zawiedziecie się trwałością, projekcją, zostawia ogon, ale zostawia po sobie znać w pomieszczeniu na długo po tym jeszcze, jak już z tego pomieszczenia wyjdziecie. Na bardzo projektujący zapach, w ogóle nie cichy i mam wrażenie, że przy tym zapachu też, szczerze, to chyba najwięcej zawsze komplementów zbieram. Także ogólnie Lancôme Idol bardzo się podoba otoczeniu. A czy Wam się podoba ta linia Lancôme? Dajcie koniecznie znać i dajcie koniecznie znać o swoich takich mainstreamowych mocarzach, killerach, zabójcach otoczenia, zostawiających ogon i znak po sobie. Dzięki za dzisiaj. Buzieczki, kochani. Pa, pa!